Cześć! Jako iż wbiliście ponad 50 lajków pod ostatnią częścią, to zgodnie z obietnicą robimy kolejną. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się, jak działa AI w szóstej części FNAF-a, a mianowicie w Pizzeria Simulator. Zapraszam do oglądania. Pizzeria Simulator, tak samo jak w przypadku Sister Location, wprowadza nowy rodzaj rozrywki. Tym razem jest tym, jak sama nazwa wskazuje, symulator pizzerii. Wcielamy się w przedsiębiorcę, który za pomocą franczyzy otwiera swoją własną pizzerię. Rozgrywka w Pizzeria Simulator dzieli się na 4 sekcje. Pierwszą sekcję, czyli tryb katalogu, w którym przeglądamy katalog pod względem nowych rzeczy do naszej pizzerii i w której możemy kupić je. Drugą sekcję, czyli tryb budowania, w którym designujemy naszą pizzerię i dajemy do niej kolejne zakupione przedmioty. Trzecią sekcję, w której musimy po zamknięciu wykonywać zadania porządkowe do naszej pizzerii i to właśnie ta sekcja, w której wracamy właściwie do pierwotnych FNAF-ów, oraz czwartą sekcję, w której dostajemy możliwość przeprowadzenia śledztwa z animatronikami znalezionymi nieopodal w celu uzyskania dużej ilości gotówki i uzyskania dobrego zakończenia. Najpierw omówimy pierwszą sekcję, czyli tryb katalogu. W tym trybie mamy do wyboru 4 różne sklepy, w których możemy kupić ulepszenia, jak i przedmioty do naszej pizzerii. Na początku gry będziemy mieli tylko niestety odblokowany pierwszy, lecz gdy nasza pizzeria zyska na wzroście popularności, dostaniemy do wyboru więcej sklepów, w których możemy kupić inne przedmioty. Każdy z przedmiotów lub animatroników ma 5 statystyk, które wpływają na cenę, jak i popularność pizzerii. Atmosfera, zdrowie oraz bezpieczeństwo, rozrywka, bonusowy przychód oraz liability, czyli ryzyko szybkich i niespodziewanych zmian. Każdy przedmiot, jaki kupimy, niesie ze sobą to ryzyko tego, że coś może przyjść razem z nim, w tym przypadku animatronik. Dlaczego też należy jak najczęściej unikać przedmiotów z dopiskiem liability. Druga sekcja, czyli tryb budowania, pozwala nam na przegląd naszej pizzerii, jak i ustawienie atrakcji w wolnych miejscach w niej. Ważne jest to, aby co jakiś czas sprawdzać niezawodność naszych atrakcji i je czyścić, aby uniknąć większych problemów na późniejszych nocach. Również możemy przetestować nasze atrakcje, w którym celu mamy właśnie 10 coinów, które dostajemy co każdą noc. Trzecia sekcja to sekcja, w której zaczyna się tak naprawdę zabawa. Naszym zadaniem jest wykonanie wszystkich celów, które wyświetlają się na naszym monitorze. Kolejność jest dowolna i czas, w jakim to wykonamy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jest to pierwszy FNAF, w którym mamy tak naprawdę nielimitowaną ilość czasu w trakcie nocy. Możemy robić tak długo, jak chcemy to. Oczywiście, żeby nie było tak prosto, mogą pojawić się animatroniki, które zakupiliśmy lub które przyszły wraz z niektórymi kupionymi przedmiotami. Większość animatroników w Pizzeria Simulator porusza się dzięki dźwiękowi, więc należy zachować się jak najciszej się da. Głównymi czynnikami, jakimi hałasują, jest wentylacja oraz drukarka. Więc aby zachować ciszę, najbezpieczniej będzie wyłączyć wentylację podczas wykonywania zadań. Oczywiście, w późniejszych etapach można wykupić ulepszenia komputera, w tym wyciszyć jego pracę, jak i wyciszyć drukarkę. Do naszej obrony mamy system wykrywania ruchu oraz system audiolurów, podobny do tego z trzeciej części gry. Najpierw każdej nocy należy uruchomić skaner i wykryć, czy ktoś z nami jest w wentylacjach. Jeżeli tak, to należy wykonać zadania i pilnować, aby zachowywać się jak najciszej i aby nie zbawić ich. Gdy jednakże zobaczymy animatronika na monitorze w wejściu do naszego biura, należy obrócić się i patrzeć się na ten węd. W tym momencie, póki się patrzymy, nie może nas zaatakować. Ale pamiętajmy, że jeszcze jest drugi węd i może wtedy w takim wypadku nas zaatakować drugiego węta. Również wtedy przydałoby się wyłączyć komputer, jak i wentylację i przeczekać aż odejdzie, aby nie powodować dodatkowych dźwięków. Teraz omówmy mechaniki gry oraz jak poruszają się animatroniki, czyli wszystkich ulubione AI tytułowe. Zacznijmy od temperatury. Jeżeli komputer i wentylacja jest włączona, temperatura ma 50% szans na wzrost o 1 co pół sekundy. Jeżeli wentylacja jest włączona, a komputer nie, to temperatura ma 50% szans na wzrost
o 1 co 0,4 sekundy. To czyni to gorszą opcją niżeli z włączonym komputerem. Jeżeli za to wyłączymy oba urządzenia, to temperatura również ma 50% szans na wzrost o 1, ale już tylko co 1 sekundę. Oczywiście, jeżeli mamy włączoną wentylację, to temperatura spada i tak naprawdę w ogóle nie urośnie, ale warto mieć na głowie tą wiedzę o tym, jak działa temperatura. Co do cichej wentylacji, to jeżeli temperatura jest wyższa niż 70 stopni, to wtedy podnosi się o 1 stopień co 1 sekundę i po przekroczeniu tego progu już nie schładza nam. Czas na omówienie zadań i ile każde z nich trwa. Wykonanie jednego zadania z kategorii pierwszej, czyli zasobów, trwa 8,33 sekundy, a z ulepszeniem już tylko 6 sekund i 67 setnych. Wykonanie jednego zadania za to z kategorii reklamy trwa 16,67 sekund. Z ulepszeniem to już skraca nasz czas o 13,33. Wykonanie za to jednego zadania z kategorii porządki trwa 12,5 sekundy, a z ulepszeniem już tylko 10. Również warto zaznaczyć, że zadania z kategorii reklama używają drukarki i tym samym generują niesamowitą ilość dźwięku bez ulepszenia. Dlatego warto je wykonać na samym początku i potem zająć się tymi łatwiejszymi. Teraz to, co cygryski lubią najbardziej, czyli ruch animatroników. Kiedy animatronik ma szansę na ruch, wykona rzut kostką, tak zwany oczywiście w teorii, i ma 1/3 szansy na to, że się ruszy. Podczas nocy pierwszej każda postać może rzucić tą tytułową kostką co 8 sekund. Jeżeli pierwsza rozmowa nie występuje, jednakże jeżeli zostawimy Fongaja gadającego do nas do końca, to nikt nas nie zaatakuje i nie ma prawa. Podczas drugiej nocy mają szansę na ruch co 5 sekund. Podczas nocy trzeciej tylko już 4 sekundy. I tutaj dochodzi nam nowa mechanika, czyli tak zwana monotonia. Monotonia jest to wartość, która wzrasta o 1 co sekundę. Jeżeli wartość monotonii jest w przedziale 30 do 44, to każda postać ma szansę na ruch co 2 sekundy. Jeżeli wartość wynosi więcej niż 45, to każda postać ma szansę na ruch już co sekundę. Jednakże nie martwcie się, bo ten licznik się resetuje, jeżeli obrócimy się w prawo lub lewo. Dlatego dobrą strategią by było obracanie się co jakiś czas na lewo albo na prawo. W nocy czwartej co 3 sekundy może rzucić tą kostką, w piątej co 2,5 sekundy, a w szóstej to już tylko co 2 sekundy. Teraz przejdźmy do audiolurów oraz wykrywacza ruchu. Audiolur działa tak, że co szansę na ruch ma 50% szans zbawienia animatronika do sąsiedniej lokalizacji lub do tej samej, w której się znajduje. Zasięg audiolura mamy oznaczony kołem. Jeżeli animatronik jest w zasięgu tego okręgu, to szansę na ruch ma 50% szans. Wykrywacz ruchu to jest świetne urządzenie ogólnie, które odświeża się co 1 sekundę i pokazuje lokację animatroników tylko wtedy, gdy się ruszą. Czas na omówienie hałasu, jaki wykonuje gracz. Jest wzór na to, jaki poziom hałasu gracz wykonuje, jednakże nie będę go przedstawiał, zostawię go dla Was teraz na ekranie, żebyście sobie popatrzyli, ale po prostu powiemy to podsumowaniem, żeby nie komplikować tego jeszcze bardziej. Więc podsumowując, jeżeli wyłączysz wentylację i komputer, nie wydajesz żadnego dźwięku. Ryzyko ataku zmniejsza się wtedy o 90%. Włączenie lub wyłączenie komputera i wentylacji sprawi, że w 50% przypadków nie będziecie słychać. Jeżeli komputer jest włączony i drukujesz reklamę lub reklama jest odtwarzana, będziesz bezpieczny tylko w 30% przypadków. Jednocześnie włączenie komputera i wentylacji daje tylko 10% szans na przeżycie. Zarówno gdy komputer, jak i wentylacja są włączone podczas drukowania, to mamy praktycznie zerowe szanse na przeżycie, więc tego unikamy. Świecenie światłem w otworze wentylacyjnym zawsze odstraszy znajdującego się w nim animatronika w momencie, gdy zdecyduje się ponownie ruszyć. A co do reklamy, to każda reklama ma 1/4 szansę na pojawienie się co 20 sekund. No to skoro tą skomplikowaną część mamy za sobą, czas przejść do ostatniej sekcji, jaką jest salvaging, czyli ratowanie. Tutaj mamy przed sobą animatronika, którego należy przesłuchać za pomocą audiotape'a. Możemy się zdecydować, albo go wywalić z powrotem z miejsca, którego go znaleźliśmy i wtedy pozbędziemy się go na zawsze z naszych nocy i jednocześnie przegramy grę albo zdobędziemy złe zakończenie. Lub spróbować go zostawić i przesłuchiwać dla większych zysków i zakończenia.
Do obrony przed nimi mamy taser, który pozwoli nam wyciszyć animatronika i przywrócić go do neutralnego stanu, gdyby zachowywał się nieodpowiednie. Możemy go użyć 3 razy, zanim zacznie tracić na wartości. Im więcej go porazimy, tym mniejsza wartość. No dobra, myślę, że wytłumaczyłem większość podstawowych mechanik, jak i sposób poruszania się animatroników. Myślę, że możemy zakończyć ten materiał. No to teraz co? Ultimate Custom Night. Jeżeli chcecie zobaczyć film o tym samym z Ultimate Custom Night, to pod tym filmem ustalmy 60 łapek i 800 wyświetleń. Jeżeli będzie 60 łapek i 800 wyświetleń, pojawi się film z UCN. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Cześć!